Wyobraź sobie, że w Twoim wnętrzu istnieje miejsce, o którym prawie nikt nie mówi. Nie dlatego, że jest tajemnicze czy ukryte, ale dlatego, że jest tak subtelne, że większość ludzi nigdy go nie zauważa. Nie w biegu, nie w codzienności, ale w szumie, który otacza ich od pierwszych chwil po przebudzeniu. To miejsce nie ma nazwy, kształtu ani formy, a jednak istnieje. I przez całe Twoje życie wpływa na każdy krok, jaki robisz, na każdą decyzję, na każdy wybór. Jest jak ciche światło tuż pod powierzchnią. Światło, które nie świeci na zewnątrz, ale podpowiada kierunek od środka. To właśnie tam otwiera się przestrzeń, w której zaczynasz naprawdę widzieć siebie, zanim pojawi się jakakolwiek myśl na Twój temat. Witaj na kanale Innowidzenie. Jestem Dariusz. Dzisiaj zapraszam Cię do epizodu 8 z cyklu Tajemnice Świadomości. A więc możesz wejść do tego miejsca tylko wtedy, kiedy coś w Tobie na krótki moment cichnie. Nie tak jak w medytacji, nie jak w oddechu wyrównanym wysiłkiem, raczej jak wtedy, kiedy zapominasz o wszystkim, co jeszcze przed chwilą wydawało się ważne i po prostu trwasz. Tak jak wtedy, kiedy Twoje spojrzenie zatrzymuje się na jakimś pozornie przypadkowym detalu, nierównej krawędzi stołu, o promieniu światła podkreślającym kurz, delikatnym ruchu zasłony i przez sekundę wszystko inne znika z pola świadomości. Albo jak wtedy, kiedy ktoś wypowiada Twoje imię, a Ty zamiast odpowiedzieć od razu, pozwalasz, żeby dźwięk przeszedł przez Ciebie, jakbyś słyszał go po raz pierwszy w życiu. To miejsce nie otwiera się na zawołanie, bo nie jest techniką, ćwiczeniem ani praktyką. Ono po prostu istnieje, ale możesz je zauważyć tylko wtedy, kiedy przestaniesz pchać świat przed sobą własnym wysiłkiem. Jest jak przestrzeń pomiędzy jednym oddechem a drugim. Tak cienka, że prawie niewidoczna, a jednak właśnie tam wydarza się najwięcej. To moment, który zazwyczaj ignorujesz, bo się w nim nic nie dzieje, a jednocześnie dzieje się wszystko, co naprawdę istotne. Spróbuj teraz, nawet słuchając tego, poczuć tę subtelną granicę. Nie zmieniaj pozycji, nie wstrzymuj oddechu. Wystarczy, że zauważysz tę jedną chwilę, która pojawia się, zanim kolejna myśl zacznie układać się w słowa. W tej właśnie chwili rodzi się percepcja, która jeszcze nie ma języka, surowa, przezroczysta, nieobarczona emocją czy interpretacją. Jest jak pierwsze światło wchodzące do wnętrza. Jeszcze niczego nie oświetla, nie wskazuje, nie opisuje. Ono po prostu jest. I w tym właśnie istnieniu wydarza się coś, co większość ludzi mija, nie wiedząc, jaką wartość przegapiają. Tu zaczyna się próg percepcji, najbardziej delikatne miejsce Twojej świadomości. I właśnie dlatego najtrudniejsze do uchwycenia, bo przez całe życie uczono Cię patrzeć dopiero wtedy, kiedy coś już się wydarzy, kiedy emocja nabierze ciężaru, kiedy reakcja wybuchnie jak sprężyna, kiedy myśl narzuci Ci interpretację chwili, kiedy ciało odpowie napięciem lub ucieczką. Świat nauczył Cię patrzeć na efekt, a najważniejsza część Ciebie zawsze działała w przyczynie, w miejscu tuż przed tym, co zwykle nazywasz sobą.
Zanim pojawi się emocja, pojawia się impuls. Zanim pojawi się myśl, pojawia się poruszenie świadomości. Zanim ciało zareaguje, coś w twoim polu drga jak niewidzialna struna. I choć przez lata nikt nie uczył cię słuchać tej warstwy, twoje wnętrze pamięta ją doskonale. To był twój pierwszy język, zanim nauczyłeś się mówić. To był pierwszy kompas, zanim nauczyłeś się myśleć. Twoja pierwsza orientacja w świecie, zanim świat podał ci nazwy, interpretacje i zasady. Pomyśl o tym, jak odbierałeś świat jako dziecko. Najpierw wrażeniem, ciepłem, chłodem, bliskością, oddaleniem, dźwiękiem, ruchem powietrza. Dopiero później, dużo później, do tych wrażeń dołączono język i znaczenia. Ale twoje ciało wciąż pamięta tamtą czystość, tamten próg, tamten pierwszy kontakt z rzeczywistością, który nie potrzebował żadnych słów. I to właśnie tam wracamy teraz. Nie po to, żeby coś naprawiać, ale żeby odzyskać dostęp do warstwy, która nigdy nie przestała działać. Zauważ, co dzieje się w tobie, gdy ktoś patrzy na ciebie z daleka. Nie widzisz go jeszcze, nie słyszysz, ale coś w twoim wnętrzu drga, jak cieniutki włos dotknięty przez podmuch, którego nie da się zarejestrować świadomym umysłem. Albo przypomnij sobie moment wejścia do pomieszczenia, w którym od razu czujesz, nie wiedzą, tylko wrażeniem, czy jesteś tam mile widziana. To nie intuicja w mistycznym sensie, to nie zgadywanie, to próg percepcji, miejsce, w którym świat dotyka twojej świadomości, zanim zdążysz o nim pomyśleć. Każdy człowiek ma dostęp do tej warstwy, ale niewielu naprawdę uczy się w niej przebywać, bo powrót do niej oznacza zobaczenie, jak wiele dzieje się w tobie bez twojego udziału, jak wiele sygnałów jest odbiciem przestrzeni, a nie twojej historii, jak często reagujesz na coś, czego nawet nie zauważyłaś jako czegoś. Kiedy człowiek zaczyna dostrzegać ten próg, nagle całe życie układa się inaczej. Nie dlatego, że zmienia się świat zewnętrzny. Zmienia się to, skąd patrzysz. Zmienia się punkt, w którym zobaczysz początek reakcji. A kiedy widzisz początek, po raz pierwszy możesz zdecydować, czy wejdziesz w starą historię, czy zostaniesz w miejscu, które nie należy do żadnej z twoich narracji. To miejsce jest jak izba, w której stoisz w progu, jeszcze nie w środku i jeszcze nie na zewnątrz. Jeszcze nie jesteś w emocji, jeszcze nie jesteś w myśli, jesteś w czystej możliwości. I to właśnie ta możliwość zmienia przyszłość ruchu, który dopiero miałby powstać. Możesz to poczuć nawet teraz. Zauważ, co pojawia się jako pierwsze, gdy coś dociera do twojej świadomości. Dźwięk? Obraz? Czyjeś słowo? Czyjaś obecność? Zanim to nazwiesz, zanim ocenisz, zanim przypiszesz temu znaczenie, poczuj ten impuls. Czasem jest jak napięcie w klatce piersiowej, czasem jak drżenie w dłoniach, czasem jak ściągnięcie w brzuchu, czasem jak rozjaśnienie, a czasem absolutnie nic, czego potrafisz opisać, a jednak wiesz, że coś drgnęło. Ten pierwszy sygnał jest językiem twojej pierwotnej świadomości, językiem, którego używałaś, zanim świat nauczył cię mówić, językiem, który był zawsze, zanim nabyłaś filtry, interpretację i dorosłość. To właśnie ten sygnał będzie prowadzić cię dalej w stronę percepcji, głębszej niż emocje i szybszej niż myśli.
w stronę wrażliwości, która odsłoni przed tobą subtelne pola świata. Ale zanim tam wejdziesz, musisz nauczyć się pozostać przy sygnale bez natychmiastowego dodawania historii. Bo gdy dodasz historię, sygnał znika, a ty potrzebujesz go takiego, jaki jest, czystego. Zauważ więc ten moment, ten oddech świadomości, to miejsce pomiędzy. Tu rodzi się nowa jakość widzenia siebie. To jest ten fundament, na którym dopiero później zobaczysz zakłócenia. Ciężkie jak deszcz, gęste jak mgła, które przez lata przejmowały twoje reakcje. Ale zanim to nastąpi, zostań chwilę tutaj, w tym delikatnym miejscu, w cienkiej warstwie, którą zwykle omijasz, bo nie ma w niej nic spektakularnego. A jednak to właśnie tu zaczyna się wszystko, co naprawdę zmienia świadomość. Pozwól temu miejscu istnieć. Nie utrzymuj go wysiłkiem, nie próbuj go zatrzymać. Ono samo powróci, nie raz, nie dwa, bo jest starsze niż wszystko, czego cię nauczono. I teraz po tylu latach zaczyna mówić znowu. Czasami, kiedy zaczynasz naprawdę wsłuchiwać się w ten pierwszy sygnał, możesz poczuć coś, co przez większość życia było dla ciebie niewidzialne. Jakby w twoim wnętrzu istniał drugi rytm, delikatniejszy niż puls, wolniejszy niż oddech, bardziej miękki niż jakakolwiek emocja. Ten rytm pojawia się tylko wtedy, kiedy nie próbujesz go złapać, kiedy nie wypatrujesz go z wysiłkiem, ale kiedy pozwalasz uwadze opaść, tak jak opada kurz w pokoju, kiedy przez chwilę nikt się nie porusza. I właśnie w tej miękkości zaczynasz widzieć ruch, który do tej pory pozostawał całkowicie ukryty. Na przykład wtedy, gdy ktoś przychodzi obok ciebie na ulicy, nic nie mówi, nawet nie patrzy w twoją stronę, a mimo to w tej jednej sekundzie pojawia się w twoim wnętrzu delikatne poruszenie. Coś w tobie rozpoznaje czyjś kierunek, czyjąś intencję, czyjeś napięcie albo spokój. Nie potrzebujesz żadnej analizy, żeby to poczuć. Ten impuls pojawia się szybciej niż zmysły zdążą zarejestrować twarz, sylwetkę, sposób chodzenia. Pojawia się szybciej niż myśl zdąży powiedzieć: coś tu jest. Albo przypomnij sobie moment, w którym siedzisz w ciszy i nagle, bez powodu, czujesz, że za chwilę ktoś zadzwoni. To nie jest intuicja w sensie nadzmysłowym. To nie jest przeczucie rodzące się w emocjach. To jest subtelne poruszenie pola, które rejestruje zmianę, zanim wydarzy się forma. Kiedy życie zbliża się do ciebie w jakiejś intencji, twoje wnętrze zaczyna drgać. Minimalnie wcześniej, zawsze wcześniej. A jednak przez lata nauczyłaś się to ignorować, bo to, co jest subtelne, przegrywa z tym, co głośne. Ciało reaguje mocniej, emocja pcha szybciej, myśl wyjaśnia pewniej. I tak stajesz się uczennicą własnych reakcji, zamiast zobaczyć, że istnieje warstwa, która wszystko wyprzedza. Ta warstwa przypomina powierzchnię wody tuż przed falą. Nie widzisz jeszcze ruchu, ale jeśli patrzysz uważnie, dostrzeżesz moment, w którym coś się zmienia, zanim naprawdę się zmieni. To nie jest świat duchowy ani psychologiczny. To jest najbardziej materialna, najbardziej biologiczna część twojego odbioru świata. Część, którą kultura nazwała zbyt subtelną, by brać ją na poważnie, podczas gdy w istocie to ona decyduje o wszystkim, co potem nazywasz reakcją. Kiedy zaczynasz patrzeć na impuls, który pojawia się przed emocją, następuje coś, czego nie da się cofnąć. Przestajesz wierzyć, że jesteś swoimi reakcjami.
Zaczynasz widzieć, że reakcja to tylko druga fala. Pierwsza jest tak cicha, że niemal niewidzialna. Wyobraź sobie taką scenę. Siedzisz przy stole z kimś bliskim. Rozmowa jest neutralna, nic trudnego, nic znaczącego. I nagle ta osoba mówi coś zupełnie zwyczajnego. Pytanie, stwierdzenie, drobiazg. A w twoim wnętrzu pojawia się niewidzialna fala, napięcie, które wstaje jak lekki impuls w brzuchu, delikatne odwrócenie pola, jakby twoja świadomość cofnęła się o pół centymetra. Jeszcze zanim słowa zostaną zinterpretowane, ciało już coś wie. I teraz zobacz, przez większość życia reagowałaś dopiero na tę drugą falę, na napięcie, na komentarz, na myśl, która przyszła chwilę później. Reagowałaś na efekt, nie widząc przyczyny. I dlatego reakcja wydawała ci się twoja, a jeśli w tym samym momencie spróbujesz zostać przy pierwszym drgnieniu, nie uciekać, nie tłumaczyć, nie reagować, nagle zauważysz, że napięcie nie urosło, że nie ma z czego budować emocji, że coś, co całe życie rosło jak fala, teraz zatrzymuje się na granicy, bo widzisz je, zanim zdąży się w ciebie wlać. Ta chwila zatrzymania jest jak uchylenie drzwi do całkowicie nowego sposobu życia. Nagle okazuje się, że nie musisz odpowiadać na wszystko, co przez ciebie przechodzi. Nie musisz brać każdej reakcji za własną. Nie musisz wierzyć każdej emocji, która pojawia się jak automatyczny odruch. Bo tam, gdzie widzisz początek, pojawia się także przestrzeń wyboru. Wyobraź sobie teraz inną scenę. Jesteś sama w domu. Cisza, żadnych bodźców, a jednak coś w twoim wnętrzu robi minimalne klik. Jakby rzeczywistość o frakcję zmieniła swoją orientację. Nie masz na to słów. To nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu delikatna zmiana pola. I dopiero chwilę później słyszysz pukanie do drzwi, dźwięk telefonu albo wiadomość przychodzącą na ekran. To wcześniejsze klik to właśnie pierwszy impuls świadomości. Ta część ciebie, która rejestruje świat, zanim świat zmieni się w zmysły. W dorosłości rzadko kiedy go słyszysz, bo dorosłość jest głośna, ale ten impuls działa w tobie cały czas, bez przerwy, bez wysiłku, bez twojej zgody. Jeśli zaczniesz go zauważać, stopniowo przestaniesz utożsamiać się z tym, co pojawia się później. To jest jak różnica między kroplą deszczu, która dopiero zaczyna spadać, a falą, która uderza o ziemię. Jeśli widzisz kroplę wcześniej, fala nie zaskakuje. Zauważ więc, jak często twoje ciało mówi prawdę, zanim emocja zdąży się zbudować. Jak często czujesz napięcie nie dlatego, że coś jest nie tak, ale dlatego, że czyjeś pole dotknęło twojej przestrzeni, a ty nawet nie wiedziałaś, że pole może coś takiego zrobić. Jak często przyspiesza ci serce nie dlatego, że pojawia się myśl, lecz dlatego, że w powietrzu zaszła subtelna zmiana tonu, której twój świadomy umysł nie zdążył jeszcze zarejestrować. To wszystko dzieje się poza słowami, a jednak jest bardziej realne niż większość tego, co nazywasz codziennością. I teraz zaczynasz to widzieć nie jako teorię, nie jako koncepcję, ale jako własne doświadczenie. Czasami, gdy człowiek zaczyna naprawdę słyszeć te subtelne sygnały, pojawia się poczucie, jakby dwa światy zaczęły na siebie się nakładać. Jeden ten, który znałeś od zawsze, świat reakcji, emocji, myśli, działań. Drugi cichszy, starszy, bardziej podstawowy,
Świat impulsów, pierwszych drgnień, sygnałów bez języka. W tym drugim świecie nic nie ocenia, nic nie interpretuje, niczego nie próbuje zmienić. Ten świat tylko mówi: zobacz. A gdy zaczynasz naprawdę widzieć, zaczynasz też odkrywać, jak wiele twojego życia opierało się nie na doświadczeniu, ale na interpretacji. I w tej chwili dzieje się coś niezwykle głębokiego. Zaczynasz oddzielać to, co twoje, od tego, co przyszło z zewnątrz. Zaczynasz rozpoznawać, kiedy impuls jest echem przestrzeni, a kiedy jest ruchem twojej własnej świadomości. Zaczynasz rozumieć, jak wiele narracji, które powtarzałeś przez lata, nie urodziło się z twojej prawdy. Urodziło się z sygnałów, których nawet nie zauważyłeś. To nie jest przyjemne odkrycie, ale jest konieczne. Bo tylko widząc tę różnicę, możesz zacząć żyć swoim życiem, a nie życiem odbitym od cudzych pól. Zauważ teraz, jak subtelnie twoja świadomość reaguje na samo to pytanie. Co jest moje? Nie w historii, nie w przekonaniach, nie w narracji, tylko w impulsach. Bo impuls nie kłamie, impuls nie gra. Impuls jest pierwszym ruchem prawdy, nawet zanim ona zostanie nazwana. I właśnie dlatego to miejsce jest tak ważne, bo w nim zaczynasz widzieć tę subtelną, podstawową różnicę, że reakcje są historią, a impulsy są tobą. Kiedy zaczynasz to rozpoznawać, coś w tobie cichnie jak światło gasnące powoli po długim dniu. To nie jest ulga, to jest jak spokój, to jest jak przestrzeń, która była zawsze, ale dopiero teraz możesz ją poczuć. Powoli uczysz się patrzeć na siebie tak, jak patrzyłbyś na falę tuż przed jej narodzinami. W tej jednej sekundzie, w której woda jest jeszcze gładka, ale już wiesz, że za chwilę coś się poruszy. Z tą różnicą, że teraz możesz wybrać, czy chcesz, żeby ta fala wzrosła i uderzyła? Czasami, kiedy człowiek zaczyna widzieć ten pierwszy sygnał naprawdę świadomie, pojawia się w nim coś, czego nie da się pomylić z niczym innym. Nie jest to olśnienie ani żadna mistyczna wizja. Jest to raczej wrażenie, że świat, który znał do tej pory, składał się z samych fal, a nagle zaczyna dostrzegać również wodę, z której te fale powstają. Jakby coś w tobie zaczęło oddzielać ruch od substancji, impuls od historii, ciebie od interpretacji. To jest ten moment, w którym po raz pierwszy nie identyfikujesz się z tym, co wstaje, ale z tym, co widzi, że wstaje. I to przesunięcie jest tak subtelne, że można je łatwo przeoczyć, a jednocześnie tak głębokie, że raz zauważone nie znika już nigdy. Wyobraź sobie taką scenę. Siedzisz w pracy, a ktoś mówi do ciebie tonem, który zawsze budził w tobie napięcie. Znasz ten ton, znasz to uczucie. W przeszłości reagowałeś automatycznie. Szybciej niż byłeś w stanie cokolwiek zarejestrować. A jednak tym razem dzieje się coś innego. Jeszcze zanim napięcie zdąży się podnieść, widzisz maleńki ruch w swoim ciele, jakby wewnętrzna fala chciała wstać, ale zatrzymała się na samym brzegu. W tym momencie coś w tobie patrzy na ten ruch tak, jak patrzyłby na pogodę za oknem, bez zaangażowania, bez prób zmiany czegokolwiek. Po prostu widzisz. I nagle zauważasz, że to,
co kiedyś wywoływało w tobie reakcję, teraz tylko pojawia się jako sygnał. Nic więcej, nic głębszego, nic, co mogłoby ciebie dotknąć bez twojej zgody. To jest właśnie moment, w którym człowiek zaczyna rozumieć, że prawdziwa wolność nie polega na tym, żeby nie czuć, ale na tym, żeby widzieć, zanim zacznie czuć. To widzenie ma charakter niemal eteryczny, a jednocześnie jest bardziej realne niż cokolwiek, co możesz nazwać doświadczeniem. Właśnie dlatego trudno je opisać. Bo jak opowiedzieć komuś, jak to jest widzieć chwilę wcześniej? Jak opisać przestrzeń, która istnieje pomiędzy jeszcze się nie wydarzyło, a już reaguje? To, co dzieje się w tej szczelinie, jest tak subtelne, że kultura nie ma na to języka, a jednak każdy człowiek nosi tę przestrzeń w sobie. Czasem, kiedy obserwujesz tę szczelinę, możesz poczuć, jakbyś przesunął się o milimetr za swoje ciało. Nie wychodził, nie odlatując, po prostu widząc swoje reakcje z większej odległości, jakbyś nagle znalazł się w pokoju, z którego możesz patrzeć na to, co kiedyś brałeś za siebie. W tym pokoju nie ma emocji, nie ma historii, nie ma interpretacji, jest tylko czysty odbiór. Jak gdybyś słyszał świat nie uchem, lecz czymś głębszym, czymś, co nie potrzebuje dźwięku, by wiedzieć. I właśnie to wiedzenie bez słów zaczyna działać w twoim życiu w sposób, którego nie da się przewidzieć. Wyobraź sobie, że jedziesz tramwajem. Wokół gwar, ruch, szarpnięcia, światła, głosy i nagle całkowicie bez powodu w twojej świadomości pojawia się cicha, niemal aksamitna warstwa. Nie w głowie, nie w emocjach, ale bardziej w przestrzeni za twoją piersią. Miejsce, które spokojnie rejestruje każdy drobiazg, ale nie angażuje się w nic. I w tej chwili, mimo że świat jest głośny, w środku panuje absolutna cisza. Ta cisza nie jest odcięciem czy ucieczką. To cisza, która widzi wszystko i niczego nie musi zatrzymywać. W takiej chwili możesz nagle dostrzec, że ludzie w tramwaju nie są tylko postaciami w twojej codzienności. Są polami. Każdy z nich ma w sobie coś, co porusza powietrze wokół nich. Ktoś niesie napięcie, ktoś inny miękkość, ktoś pośpiech, ktoś lęk. I nagle rozumiesz, że przez całe życie te pola dotykały twojej świadomości wcześniej, niż zdążyłeś im nadać sens. Wtedy widzisz, że większość twoich reakcji była odbiciem tego, co ludzie przynosili ze sobą, a nie tego, co naprawdę w tobie było. I właśnie w tej chwili, w tej głębokiej ciszy zaczyna się proces odzyskiwania siebie. To odzyskiwanie nie polega na walce, nie polega na analizie, nie polega na kontroli. Polega na tym, że widzisz, co dzieje się w pierwszym drgnieniu. A jeśli widzisz, nie musisz już reagować automatycznie. To, co kiedyś było odruchem, staje się informacją. To, co było falą, staje się sygnałem. To, co było historią, staje się jedynie cieniem przechodzącym przez świadomość. A gdy to zaczniesz widzieć, dzieje się coś jeszcze głębszego. Zaczynasz rozpoznawać, że sama świadomość nie potrzebuje żadnej reakcji, żeby istnieć. Ona nie musi odpowiadać światu. Ona tylko odbiera. I ten odbiór jest bardziej prawdziwy niż wszystko, czego nauczyła cię kultura. Z czasem zaczynasz zauważać tę przestrzeń również w sytuacjach trudnych, w rozmowie, w konflikcie, we własnym lęku.
Czujesz, jak pierwszy impuls wstaje, ale teraz widzisz go, zanim urośnie, i w tej chwili wiesz, że nie musisz podążać za nim. Możesz zostać, możesz zobaczyć, możesz pozwolić fali opaść. To jest jedna z największych tajemnic świadomości. Fala, której nie karmisz, nie urośnie. W świecie dorosłych prawie nikt o tym nie mówi, bo dorosłość żyje falami, emocjami, reakcjami, przekonaniami, opowieściami. Ale tam, gdzie widzisz impuls, fala nie ma już takiej siły. Może wstać, ale nie porwie cię. Może dotknąć, ale nie wciągnie. Może być obecna, ale nie stanie się tobą. I w tej chwili zaczynasz rozumieć, że całe twoje życie można było przeżyć inaczej. Nie w reakcji, ale w widzeniu. A widzenie zmienia wszystko. To właśnie w tym miejscu zaczynasz dostrzegać, że twoja świadomość nie kończy się tam, gdzie kończy się twoje ciało. Że impulsy, które odbierasz, pochodzą nie tylko z ciebie, ale również z przestrzeni, z innych ludzi, z innych pól, z ich historii, z ich intencji. I zaczynasz widzieć, że świat nigdy nie był od ciebie oddzielony. To ty byłeś oddzielony od własnego widzenia, a teraz ta granica znika. To, co elektryzuje powietrze, staje się widoczne. To, co drga między ludźmi, zaczynasz wyczuwać. To, co porusza rzeczywistość o ten przysłowiowy milimetr, nagle staje się zrozumiałe nie przez myśl, ale przez samą świadomość. Bo aby usłyszeć subtelność pól zwierząt, roślin, przestrzeni i przedmiotów, musisz najpierw zobaczyć subtelność w sobie. Musisz zobaczyć, że twoja świadomość ma w sobie czułość, która potrafi rejestrować rzeczy delikatniejsze niż dźwięk, lżejsze niż emocja, szybsze niż myśl. Musisz zobaczyć, że jesteś instrumentem, nie w sensie metaforycznym, ale dosłownie. Twoja percepcja jest jak struna, która drży pod wpływem świata wcześniej, niż jesteś w stanie cokolwiek nazwać. A kiedy nauczysz się słyszeć tę strunę, nagle otworzy się przed tobą nie tylko drugi słuch, ale również drugi sposób życia. Sposób, w którym nie musisz już pędzić za światem, bo świat zaczyna mówić do ciebie w języku, którego przez lata nie słyszałeś. To właśnie tam, w tej ciszy, w tej subtelności, w tej pierwszej szczelinie zaczyna się widzenie, które przeprowadzi cię przez kolejne warstwy. Bo świadomość, która widzi impuls, nie musi już bać się fali.